Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu BMW Serii 2 Gran Coupe. I to już jest nowa, druga generacja dwójki Gran Coupe o kodowym oznaczeniu F74. Poprzedni model to było F44 i produkowane było w latach 2019-2024. W ogóle Seria 2 w BMW ma trzy zupełnie różne modele, bo mamy testowane Gran Coupe, które tak naprawdę nie jest coupe, ale o tym będzie za chwilę. Mamy też prawdziwe coupe, czyli generację G42, gdzie jest m.in. hardkorowe BMW M2 oraz mamy dwójkę Active Tourer, czyli jedynego jak dotąd minivana w gamie BMW. I co ciekawe, tylko dwójka Coupe ma napęd na tył, podczas gdy Gran Coupe oraz Active Tourer mają napęd na przód. To znaczy głównie na przód, bo można mieć napęd na 4 koła, zresztą podobnie jak i w dwójce Coupe. Tak, wiem, to skomplikowane, więc skupmy się na nowej dwójce Gran Coupe. Chociaż słowo nowa jest nieco na wyrost, bo ta generacja to taki mocny, czy tam jak to się mówi, gruntowny lifting poprzedniej generacji. Co najlepiej widać, jak patrzymy na zdjęcia obu generacji z profili. Widać dużo podobieństw. Z przodu też widać podobieństwa, ale do Kia Ceed. Tak, mi nowa dwójka Gran Coupe, zresztą podobnie jak i nowa Seria 1, przypomina nową Kia Ceed. No przyznacie, są bardzo podobne. Na szczęście, Ceed nie występuje w takim modnym nadwoziu jak ta dwójka, więc z profilu czy z tyłu już się nie pomylimy. Zmiany z przodu to jak widzicie nowe lampy, nowe zderzaki i o dziwo nieco mniejszy grill. O dziwo, bo ostatnio BMW lubiło szaleć z grillami, ale tym razem jest skromnie. Skromnie, ale oczywiście w opcji może świecić i jest to część pakietu innowacji, który kosztuje 16 400 zł ekstra. W skład niego wchodzą m.in. adaptacyjne LEDy, head-up display, kamery 360 stopni, dostęp bezkluczykowy oraz właśnie ten świecący grill. I co ciekawe, ja miałem ten pakiet, ale nie miałem świecącego grilla. Być może na początku produkcji nie było tej opcji, albo jest możliwość wykluczenia tego świecącego grilla. No ale tak czy inaczej, grill może świecić. A nowe światła czy zderzaki oraz świecący grill to nie jedyne zmiany. Kolejna zmiana, tym razem moim zdaniem na minus, to brak widocznych wydechów poza wersją M235. Do tej pory każda dwójka Gran Coupe miała ładne, prawdziwe wydechy, podczas gdy nowa generacja ma wydech ukryty pod zderzakiem. Tym sposobem auto wygląda już nieco jak elektryk. To, co się natomiast nie zmieniło, to te atrapy z tyłu. Poprzednik też to miał. I poprzednik też wyglądał najlepiej w M-pakiecie, bo bez niego w podstawie na mniejszym kole i w białym kolorze, no jest tak średnio. Ale jak skonfigurujemy go tak jak tu testowaną sztukę, czyli na przykład w matowy lakier Frozen Portimao za jedyne 12 000 zł oraz dorzucimy pakiet M, to auto zwraca na siebie uwagę. Oj, zwraca. I to aż zaskakująco mocno. To, co mi się też nie podoba, to auto dość wysoko stoi, ale to chyba przypadłość większości nowych samochodów. Gdyby je delikatnie obniżyć, to wyglądałoby znacznie lepiej. A jak jesteśmy przy wysokości, to pora na wymiary. Długość nowej dwójki Gran Coupe to 4,56 m, szerokość to 1,80 m, a wysokość 1,44 m. Rozstaw osi to 2,67 cm. Czyli wymiary niemal nic się nie zmieniły, ten sam rozstaw osi, ta sama szerokość, wysokość jest o 2 cm wyższa, a długość o 3 cm ze względu na inne zderzaki. To, co się też nie zmieniło, to fakt, że dwójka Gran Coupe jest tak naprawdę sedanem, a nie coupé. To znaczy, Gran Coupe to raczej określenie sylwetki, a nie nadwozia, czyli ma mieć opadający dach. Tak więc, pora na bagażnik. Kufer ma pojemność 360 litrów, czyli o 60 litrów mniej niż u poprzednika. To niestety jest wina miękkiej hybrydy, w którą to auto jest wyposażone i od której elektronika jest ukryta w bagażniku. Widać je tam pod tym drugim dnem. No właśnie, jest to i drugie, całkiem spore dno, jest jeden haczyk na zakupy, boczna przegródka oraz nie ma obicia bagażnika. Chociaż tego to nawet nie ma i Seria 7 czy Mercedes klasy S. Z poziomu bagażnika możemy też położyć tylne oparcia, niestety trzeba im nieco pomóc, żeby je położyć do końca. A po złożeniu okazuje się, że jest to niemal idealnie płaska powierzchnia. Zanim skoczymy na tył, to kwestie drzwi. Dwójka Gran Coupe nadal ma świetne drzwi bezramkowe, które mają zalety, ale i wady. Zaleta to bez wątpienia wygląd, bo prezentuje się to naprawdę super. Ale wadą jest wyciszenie, bo w aucie jest głośniej, no i wadą jest to. Tak, drzwi trzaskają czy tam kłapią, jakby walić jakąś pokrywką czy czymś takim innym dziwnym. No bardzo brzydkie i nie premium dźwięki. Być może to przez te bezramkowe drzwi, no ale dźwięk jest bardzo nieprzyjemny. Wskakujemy więc na tył. I tu nie dość, że ciężko się wsiada, bo otwór jest mały, to po zajęciu miejsca okazuje się, że musiałbym nie mieć głowy, żeby tutaj siedzieć wygodnie, a mam 186 cm wzrostu.
To jest auto raczej 2+2, a z tyłu maksymalny wzrost to pewnie coś około 175 cm. Niestety, tak to już w Gran Coupe jest, że ten dach mocniej i szybciej opada. Na nogi mam trochę wolnej przestrzeni. Do dyspozycji mamy podłokietnik z miejscami na napoje, są oddzielne nawiewy, złącza i brak gazetowników. Mamy też szklany dach w opcji i średnie plastiki. Wskakujemy więc naprzód. I tu co ciekawe, jest więcej miejsc na głowę, ale nie dużo więcej i mam dosłownie kilka centymetrów wolnej przestrzeni na głowę. A fotel mam maksymalnie opuszczony w dół. Plus za sam fotel, bo jest wygodny i łatwo przybrać wygodną pozycję. Fotel w opcji jest w pełni elektryczny, a kierownica jest już zawsze manualna. Dobra, to pora na deskę rozdzielczą, która przeszła bardzo duże zmiany. Zmiany, które znamy z innych nowych modeli BMW, czyli zamiast dwóch oddzielnych i całkiem ładnie wkomponowanych ekranów, mamy jeden zakrzywiony ekran. To znaczy, tam są dwa połączone w jeden, ale prawie nie widać tego łączenia, czyli mamy jeden wielki tablet na szczycie. Co gorsza, zrezygnowano już z panelu od klimatyzacji, takiego oddzielnego z fizycznymi przyciskami i wszystko teraz klikamy na ekranie. Na ekranie, który ma świetną jakość, czyli rozdzielczość i grafiki, ale niestety czasem zalicza jakieś lekkie przycięcia. I to jest ciekawe, bo na przykład w serii 3 czy wyższych modelach nie zauważyłem tego. Czyżby tu były jakieś wolniejsze procesory, a może brakowało tu jakiejś aktualizacji? Tak czy inaczej, system jest początkowo mocno skomplikowany, ale szybko się go uczymy. W dwójce nie ma już pokrętła iDrive, więc wszystko klikamy na ekranie lub używamy komend głosowych. Drugi ekran to cyfrowe zegary, które również są takie same jak w innych modelach i również są mocno komputerowe. Nie znajdziecie tutaj zwykłych motywów, tylko wszystkie są takie udziwnione. Tu też muszę pochwalić jakość wyświetlanych grafik, tak samo jak i jakość wyświetlacza head-up. Działa on świetnie. Świetna jest też jakość kamer cofania, naprawdę moim zdaniem najlepsze w klasie, czy tam segmencie. W takim razie sprawdźmy, czy spasowanie i materiały też są najlepsze. No cóż, o ile spasowanie jest niezłe, bo poza ekranem niemal nic nie skrzypi, tak materiały są mocno średnie. Wyglądają nieźle, ale pod dotykiem czuć, że są tanie. Miło za to, że nie ma piano black. To jest zawsze na plus. Wnętrze nowej dwójki, jak niemal każde nowe auto, ma oczywiście masę kolorów i kolorków i podświetlanych elementów. W dwójce świeci się listwa na środku i elementy na bokach. Możemy wybierać pomiędzy różnymi kolorami, możemy zmieniać natężenie albo w ogóle wyłączyć to podświetlenie. I niestety w nocy trzeba robić to ostatnie, czyli wyłączać podświetlenie, bo producent nie przewidział, że te boczne podświetlenia idealnie odbijają nam się w lusterkach bocznych, kompletnie nas rozpraszając. Niestety, to jest do poprawy i podobno producent o tym już wie i będzie robił aktualizację. Nie wiem, na czym ona ma polegać, ale pewnie na możliwości wyłączenia samych bocznych podświetleń i zostawienia tylko tej listwy na środku. Dobra, to teraz schowki, a potem zaglądamy pod maskę. Maska ma siłowniki, to duży plus. Na minus pewnie dla niektórych będzie fakt, że w podstawie auto ma 3 cylindry i 1,5 litra o mocy 122 koni. Jest to wersja 216. Aha, i w poprzedniej generacji też w podstawie były 3 cylindry. W nowej generacji dalej mamy testowany wariant 220 i to są też 3 cylindry 1,5 litra, ale już 156 koni, wspomagane miękką hybrydą, co łącznie daje 170 koni. Następnie jest wariant 223 i tam już mamy 2 litry benzynę, 4 cylindry turbo i 204 konie z silnika spalinowego i 218 razem z miękką hybrydą. Najmocniejszy jest wariant M235, który też ma 2 litry, ale już ma 300 koni. Co ciekawe, BMW nadal oferuje dla dwójki Gran Coupe diesle 218D oraz 220D, które mają kolejno 150 oraz 163 konie.
Tak, bardzo podobne moce, zupełnie nie wiem po co aż tak mały wybór. Lepiej jakby ten mocniejszy diesel miał te 180-200 koni. No ale tak już jest i wybór jak widzicie jest całkiem spory, bo dwójka Gran Coupe ma silniki od 122 do aż 300 koni. Mamy też albo napęd naprzód, albo 4x4 i zawsze jest skrzynia automatyczna. A i pewnie zauważyliście, ale benzyny nie mają już literki i na końcu, czyli to nie jest 220i, tylko po prostu 220. A ja pod maską mam 3 cylindry turbo, które tak to brzmią. Klasycznie dla 3 cylindrów sobie tak terkoczą, warkoczą, ale muszę przyznać, że pod obciążeniem naprawdę dobrze brzmi ten silnik, tak basowo. Zresztą wydech też, posłuchajcie. Znawca oczywiście usłyszy, że są to 3 cylindry, ale jak ktoś się nie zna, to ciężko to wyczuć. Zwłaszcza, że w kabinie nie słychać mocno silnika i trzeba się skupić, żeby to poczuć. Dodatkowo silnik nie wpada w wibracje, jak to ma zazwyczaj miejsce z 3 cylindrami, które ciężko idealnie wyważyć. Naprawdę mam wrażenie, że to udana jednostka, jeśli chodzi o wrażenia akustyczne oraz o osiągi. Tak jak mówiłem, jest tutaj łącznie 170 koni i napęd naprzód, a to nam daje sprint do setki w czasie 7,9 sekundy. Pora to sprawdzić. Wynik to 7,8 sekundy, czyli nawet delikatnie szybciej niż deklaruje producent. Nie ma tu procedury startu oraz nie da się wyłączyć kontroli trakcji, a mam wrażenie, że gdyby dało się ją wyłączyć, to czas byłby delikatnie lepszy. Zrobiłem też pomiar w najwolniejszym trybie i wtedy wynik to 8,2 sekundy. Wstydu nie ma. Zresztą na trasie też. Tak, skrzynia ma opóźnienie, ale jak już zredukuje, to auto ładnie przyspiesza. Po pociągnięciu lewej łopatki mam też tryb boost, czyli przez 10 sekund auto jest przygotowane do maksymalnego i natychmiastowego przyspieszenia, czyli ma najniższy możliwy bieg. Pojechałem tym autem w 4 osoby w trasę i nie czułem, że brakowało mocy czy pojemności. Oczywiście jechałem z prędkościami maksymalnie do 140-150 km na godzinę, bo pewnie przy wyższych prędkościach być może brakuje pary. Ale jeżdżąc normalnie mamy też naprawdę akceptowalne spalanie. W mieście bez problemu robiłem wyniki na poziomie 7 litrów, natomiast w trasie przy 120 było to niecałe 6 litrów, a przy 140 7 litrów. I to są wyniki z rodziną 2+2 i bagażami. Moim zdaniem ładne wyniki jak na benzynową jednostkę. Bak paliwa ma 49 litrów. W ogóle auto dobrze się prowadzi, chociaż jest nieco sztywne. To znaczy ja w ogóle miałem adaptacyjne zawieszenie, ale nawet w najbardziej komfortowym położeniu było sztywno. Z tym, że nie twardo, tylko sztywno, a to oznacza przyjemne pokonywanie zakrętów. Oczywiście w granicach rozsądku, bo to jest jednak przedni napęd, więc auto siłą rzeczy jest podsterowne i nieco wychodzi przodem na szybkich łukach. Niestety, jak ktoś oczekuje, że to jeździ jak seria 3, to jest w błędzie. Dla tych osób proponuję dwójkę coupé, bo tam jest auto tylnonapędowe i prowadzi się znacznie lepiej. Ale dwójka Gran Coupe nie prowadzi się źle. Co więcej, jak naprzód napęd prowadzi się bardzo dobrze, jest pewne i po prostu przyjemne do jazdy. Z takim silnikiem to taki dobry wybór na miejskie daily, czyli auto na co dzień do turlania się po mieście. W trasie przeszkadza nieco szum w kabinie, którego mam wrażenie nie poprawiono już od poprzedniej generacji. Niestety, drzwi bez ramek robią swoje i słychać szumy. W takim razie pora na cennik.
Podstawowe BMW 216, czyli 3 cylindry, 122 konie, automat i przód napęd to wydatek 142 000 złotych. Dopłata do 220, czyli 170 koni, to 22 000 złotych, czyli łącznie 164 000 złotych. Wersja dwulitrowa, 214 koni, czyli 223, kosztuje 190 000 złotych, ale ma od razu napęd na 4 koła. Najdroższa benzyna to M235, która też ma 2 litry, ale już 300 koni i napęd 4x4 i jej cena startuje od 250 000 złotych. Diesel 150 koni kosztuje 170, a 163 konie 180 000 złotych. Diesle mają tylko napęd na przód. Testowany egzemplarz 220 nie kosztował jednak 164 000 złotych, a 254 000 złotych, bo miał parę dodatków, które teraz widzicie na ekranie. Tak, te 3 cylindry z dodatkami są droższe niż wersja M235 w podstawie, która ma 300 koni. Z tym, że tak jak mówię, tutaj mam pełne wyposażenie, a tam jest podstawowe. No ale tak to już jest w klasie premium, jest po prostu drogo. A czy to auto jest warte tych pieniędzy? Tego nie wiem, ale pewnie nie, bo dziś można powiedzieć, że nic nie jest warte swoich pieniędzy, bo wszystko jest za drogie. Z drugiej strony, skoro ludzie kupują te samochody, to producent je oferuje, bo to klienci głosują portfelami. Jest popyt, jest podaż. A BMW 2 Gran Coupe to ciekawa propozycja, która z pewnością wzbudza zainteresowanie i ciekawość na ulicy, głównie za sprawą wyglądu. Autem też przyjemnie się podróżuje, a 3-cylindrowy silnik zaskakująco dobrze pasuje do tego samochodu. Oczywiście auto ma wady, jak słabe plastiki, kłapiące drzwi, dotykowa obsługa, bardzo mało miejsca w kabinie czy wysoka cena. Cześć!